Cześć, witam Was dzisiaj w Domu Motorów. Ja jestem Michał, a w dzisiejszym filmiku przedstawię Wam 4 motocykle dual sportowe tudzież enduro, które uważam, że warto kupić, jeśli masz budżet do 10 000 złotych. Zapraszam. Pierwszym motocyklem, jaki chciałbym Wam polecić, będzie Suzuki DR650. Jest to model produkowany chyba najdłużej, bo od 90 roku do chwili obecnej i bardzo rozpowszechniony w zasadzie na całym świecie, na wszystkich kontynentach, od Azji przez Australię, obydwie Ameryki, oprócz Europy. W Europie niestety zabiła go norma Euro 3, ale można znaleźć na rynku wiele egzemplarzy pochodzących z importu oraz starszych egzemplarzy z lat 90. Do 10 000 kupicie na pewno zadbany, fajny egzemplarz. Można wybierać spośród modeli wychodzących w owiewkach w wersji RSE oraz motocykli w tak zwanym Golasie. Plusy kupienia Suzuki DR650: na pewno jest to jeden z najbardziej zdolnych w terenie motocykli. Do tego pancerna konstrukcja silnika, bardzo prosta i wydajna, chłodzona powietrzem i olejem. Niesamowita społeczność ludzi w internecie na całym świecie. Ridersów, użytkowników tego motocykla, która pomoże Wam ze wszystkim. Jakie minusy? Na pewno skrzynia biegów. Musicie zwrócić na to uwagę, kupując swój egzemplarz. Jestem trochę nieobiektywny mówiąc o Suzuki DR, ale to dlatego, że miałem taki motocykl. Natomiast ogromna społeczność ludzi na całym świecie zdaje się potwierdzać moją opinię. Drugi motocykl, jaki przygotowałem w dzisiejszym zestawieniu, to odpowiedź Hondy na Suzuki DR650. No nie tak dosłownie, ale jest to motocykl w tej samej klasie i chodzi mi o Hondę Dominator 650. Znacie to powiedzenie, że to jest Honda, do Hondy się nie zagląda? No to taka jest Honda Dominator. Żadnych poważnych akcji serwisowych przez 15 lat produkcji motocykla. Bardzo kulturalny silnik, który się nie psuje. Motocykl poprawny w każdym calu. Czy ekscytujący? Kwestia gustu. Dla mnie było bardzo fajne to, że kiedy jedzie się Dominatorem, to w porównaniu do choćby Suzuki DR650 rzeczywiście czuć tą taką kulturę i ładną pracę silnika. Nie ma takich wibracji, jest cicho, miło, przyjemnie. Na pewno fajnie umykają kilometry w trasie. Żaden motocykl nie jest idealny, więc i Dominator ma swoje wady. Pewnie największą z nich będzie dość niska moc silnika wynosząca 44 konie, ale uwierzcie, że pozwala postawić moto na koło i dać kawałek fajnej zabawy. Innym irytującym problemem co do Dominatora może być to, że jeśli jedziecie nim w trasę, no to bak ma niestety tylko 13 litrów. Jak widzicie, tamten ma 29, więc... Kolejną pozycją w moim zestawieniu jest druga Honda. Honda Transalp. Tutaj mamy do czynienia z motocyklem zdecydowanie bliżej górnej założonej półki cenowej, o której dzisiaj rozmawiamy. Transalp, Trampek. Każdy zna, każdy wiedział, kto tylko interesuje się motocyklami typu enduro czy dual sport. Dlaczego uważam, że Transalpa warto kupić? Bo warto i potwierdzają to tysiące ludzi na całym świecie. Jest to motocykl, którym na pewno pojedziecie daleko i wygodnie. Zapewnia bardzo fajną pozycję jazdy. Jest to jedyny motocykl z silnikiem widlastym w tym zestawieniu, więc jego płynność, kultura jazdy i sposób oddawania momentu obrotowego zdecydowanie odbiega od tego, co oferują nam single, na korzyść komfortu. Poza tym silnik jest nie do zajeżdżenia i egzemplarze po 100 000 km to nie jest żaden szok. Jakie minusy ma Transalp? Stokowe zawieszenie przednie zdecydowanie nie pozwala na rozwijanie się w terenie i wszyscy są co do tego zgodni, także jeśli uda Wam się wyhaczyć model z wymienionym zawieszeniem, na pewno warto. Ostatni motocykl w dzisiejszym zestawieniu pewnie dla wielu będzie dosyć zaskakujące, że się tu znajduje, bo mowa o BMW F650 GS. BMK ma wszystko to, czego nie mają pozostałe motocykle, o których wspominałem. Ma nowoczesny silnik z wtryskiem generujący 50 koni i 60 N. Jest produkowany od 2000 roku, więc spełnia kompletnie inne normy. Jako jedyny z tej czwórki naprawdę ma hamulce i pozwala czuć się bezpiecznie w czasie jazdy w korkach i w ruchu miejskim.
BMW chwali się też bardzo niskim spalaniem i wiele osób mówi o tym, że pali nawet w okolicach 4 czy poniżej 4 litrów na 100 km, także nic, tylko jeździć. Mały GS będzie też idealnym wyborem dla każdego, kto wierzy w te internetowe bzdety na temat Twojego wzrostu i tego, jaki motocykl do Ciebie pasuje. Jeśli boisz się wysokiego enduro, ale koniecznie ciągnie Cię w las, BMW F650 GS może okazać się wyborem dla Ciebie. Jest zdecydowanie niższy od każdego enduro, jakim kiedykolwiek jeździłem. Minusy. Motocykl ma elektronikę, więc jeśli nie lubisz elektroniki, to pewnie jest to minus. Kolejnym minusem jest wygląd, ale to pewnie rzecz gustu. Kolejnym minusem jest to, że jest to BMW, ale to też rzecz gustu, więc po prostu jeśli Ci się podoba i znajdziesz ładny egzemplarz, kup sobie. Na koniec chciałbym wspomnieć o kilku modelach, które nie zmieściły się w dzisiejszym filmie, ale warto o nich powiedzieć. Jednym z nich będzie Yamaha XT600 Tenere. Nie znalazła się w zestawieniu, dlatego że egzemplarze warte uwagi ze względu na swoje zdolności są już stare i leciwe. Kolejnym motocyklem, który się nie znalazł w zestawieniu, a da się go kupić do 10 000, jest Suzuki DR Big. Mówię tutaj głównie o 800, dlatego że one chodzą bliżej okolicy 10 000 złotych. Dlaczego nie polecam? Dlatego, że to nie jest taki bardzo oczywisty motocykl, ani łatwy i powinniście wiedzieć po prostu, czego oczekujecie, jeśli wybieracie dokładnie takie moto. Trzecim motocyklem, o którym warto wspomnieć, jest Kawasaki KLR 650, czyli bezpośrednia na świecie konkurencja Suzuki DR 650. Z tym, że z KLR-em jest trochę jak z Dave'em Mustainem i Metallicą. Suzuki jest Metallicą. Został ostatni motocykl, o którym chciałbym wspomnieć przed końcem tego filmu i jest to Honda Africa Twin. Do 10 000 złotych da się kupić, natomiast Afryki trzymają cenę, bo są świetne i jeśli chcecie naprawdę zadbany egzemplarz, który nie będzie Wam powodował płaczu w nocy i zgrzytania zębami, musicie wydać powyżej dychy, dlatego nie mogła się tu znaleźć. To już wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, jeśli szukacie swojego pierwszego enduro lub pierwszego motocykla. Pamiętajcie, że większość z tych motocykli da się znaleźć też w opcji zarejestrowania na A2, więc jak najbardziej nadają się na pierwsze motocykle. Do zobaczenia.